Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Prosiliście o więcej serii edukacyjnych i prosiliście o powrót piwnych styli. I pomyślałem, że zrobię piwne style, znaczy będę je sukcesywnie robił przy okazji jakby jakiegoś piwa, które będzie przywoływało temat, ale pomyślałem, że rozdzielę tę część teoretyczną i część degustacyjną, żeby po prostu filmy były krótsze, żeby to się lepiej oglądało, a też żeby ten film, te piwne style sobie żyły swoim życiem na przykład playliście, gdzie będą same bez już sugerowania jakby konkretnego piwa. Więc dzisiaj tym piwem, którym się zajmiemy, to będzie Witbier. Witbier, czy też francuska nazwa, bo Witbier to jest po niderlandzku, czy też francuska nazwa, czyli Bière Blanche. Jedno i drugie oznacza piwo białe. I odnosi się w zasadzie w całej Europie, białe piwo oznacza piwo pszeniczne. Mamy niemieckie Berliner Weisse, czyli berlińskie białe. Mamy niemiecki Weissbier, czyli białe piwo. Mieliśmy tego wrocławskiego białego barana, który też był piwem pszenicznym. No i właśnie mamy Bière Blanche i Witbier. Witbier. To jest związane z tym, że Belgia jest dwujęzyczna, czyli część północna przylegająca do Holandii jest niderlandzkojęzyczna czy flamandzka, tak? Ta część się nazywa Flandria. Natomiast południowa część, czyli Walonia, to jest część francuskojęzyczna. W jednej i w drugiej obecnie możemy spotkać Witbiera, chociaż głównie mówi się, że jednak wywodzi się on z Brabancji, która jest we Flandrii na północ od Brukseli. Więc piwo pszeniczne właściwie przez całe historię piwowarstwa w Europie było ważone równolegle z piwem jęczmiennym. Pszenica ma ten mankament w porównaniu do jęczmienia, że nie ma łuski. Nie ma łuski, wobec czego filtracja gorzej przebiega, bo złoże filtracyjne podczas filtracji po zacieraniu tworzy właśnie łuska. Więc brak tej łuski jest jakby trudnością pewną. I tutaj ciekawostka. Witbier jest znany z tego, że 50% albo nawet ponad 50% w zasypie stanowi niesłodowana pszenica. Czyli mamy słód jęczmienny, najczęściej pilzneński i niesłodowaną pszenicę. Często w przepisach dla piwowarów domowych używa się słodu pszenicznego. Dlaczego? Dlatego, że generalnie niesłodowana pszenica jest dosyć upierdliwa, nawet w śrutowaniu, dlatego, że niezesłodowane ziarno pszenicy jest twarde. Jeżeli byście spróbowali je przegryźć, no to można ząb ułamać, jak ktoś ma pecha. Natomiast słód jest kruchy, chrupki, lekko słodki. Pszenica jest właściwie bez jakiegoś smaku. Ponieważ ona zawiera, no tak jak każde ziarno, zawiera skrobię, więc żeby ta skrobia była dostępna dla cukrów, należy ją sklejkować. Klejkowanie polega na tym, żeby ją de facto zagotować, czyli ześrutować, potem zagotować. No troszkę tak jak się krochmal robi. Żeby ta skrobia się jakby ścięła, pocięła się na krótsze łańcuchy, które później będą dostępne dla enzymów, które wprowadzimy wraz ze słodem jęczmiennym do zacieru. I teraz ciekawostka. Skąd to się wzięło, że ten Witbier jest z niesłodowaną pszenicą? Otóż oczywiście wzięło się to z podatków i właściwie z chęci ich płacenia jak najmniejszych tych podatków. Chodziło o to, że w Belgii, czy właściwie w Niderlandach, bo to wtedy pewnie Belgii nie było, wprowadzono zasadę, że płaci się podatek od wielkości kadzi zaciernej, czyli ile masz litrów czy hektolitrów kadzi, taki płacisz podatek. Ale powiedziano, ale jak będziesz miał drugi kociołek na te surowce niesłodowane, to od tamtego nie płacisz podatku albo płacisz go mniej. No to wiadomo, że ten kociołek zacierny był jak najmniejszy się dało, a tamten się robiło coraz większy, coraz większy. No i efekt był taki, że doszło nawet do 50-60% niesłodowanej pszenicy w zasypie, żeby tylko płacić niższe podatki. Ciekawostka jest też taka, że
oczywiście normalnie płaci się od tego, ile alkoholu masz, tak? Alkohol jest ściśle powiązany z tym, ile cukru wprowadzisz do brzeczki nastawnej. Dlatego w Polsce obecnie w większości krajów płaci się podatek akcyzowy od ilości cukrów, czy od ekstraktu brzeczki nastawnej, czyli przed fermentacją, tak jest łatwiej zmierzyć. A oni mówili, dobra, nie będziemy w to się babrać, patrzymy, ile potencjalnie jesteś w stanie tam nasypać do tego kotła. Oczywiście oni sypali po wierzch i bardzo mało wody tam wprowadzili, także tam też była taka sytuacja, że oni nawet stosowali jakiś specyficzny sposób filtracji, że zanurzali jakieś takie specjalne koszek, do którego przesiąkała jakby brzeczka i wybierali ją, tak? Chodziło o to, żeby jak najmniej tego podatku zapłacić, no bo zawsze podatek stanowił bardzo duży udział. No i to jest powodem tego, że Witbier powinien mieć niesłodowaną pszenicę. Jakie to rodzi skutki, poza tym, że oczywiście filtracja jest taka sobie. Otóż Witbier, jak większość piw pszenicznych, serwuje się mętny. Ta mętność w Witbierze dodatkowo jest podbijana faktem, że do niego przechodzi skrobia, czy przechodziła, nie przetworzona i ona daje to zmętnienie właśnie i sprawia też, że piwo ze skrobią generalnie się gorzej przechowuje, czyli no, Witbiery nie słyną z tego, że powinny być piwami, które powinno się długo leżakować. No i z Witbierem było tak, że w zasadzie styl wyginął. Tak jak bardzo wiele innych stylów piwa, które gdzieś w połowie XX czy w pierwszej połowie XX wieku praktycznie wyginęły, no bo szedł ten walec pod tytułem Pilsner. Pilsner, najlepsze piwo, wszyscy chcą pić jasnego pilsnera, mocno gazowanego i tak dalej, orzeźwiającego, czyściutkiego, dlatego wszystkie te inne style miały problemy po prostu, to się nie sprzedawało. No i wszystko się udało ocalić dzięki takiemu człowiekowi, który się nazywał Pierre Celis. Pierre Celis był synem gościa, który miał krowy. Generalnie pracował w mleku, ale w swojej młodości dorabiał u sąsiada browarze Thomsin, który był w miejscowości, gdzie, bo w ogóle on się urodził w miejscowości Hugarden. Tutaj też ciekawostka, bo oczywiście dojdziemy do tego piwa. Hugarden. Hugarden to jest taka wymowa, powiedzmy, spolszczona, zangielszczona. Holendrzy czy mieszkańcy Flandrii powiedzieliby Hugarden. To znaczy oni G też wymawiają jako H, czyli Hugarden. Jeszcze tak harczą, tak Hugarden. No ale to cały urok niderlandzkiego. No i tenże browar Thomsin zamknął się w 1955 roku. I 10 lat później ten Pierre Celis stwierdził, że kurde, trzeba by przywrócić to piwo. Zwłaszcza, że gdzieś tam siedział z jakimiś dziadkami, którzy mówią, kiedyś to było, pamiętam, takie piwo, Witbier, to było dobre, nie? No i on mówi, kurde, to może ci starzy ludzie będą to kupować. Okazało się, że kupowali młodzi. No ale w każdym razie w 1966 roku, 10 lat po zamknięciu tego browaru Thomsin, na jakimś tam sprzęcie z innego browaru zamkniętego uruchomił browar Celis, czyli tak jak się nazywał po prostu od nazwiska. Później, no i generalnie piwo odniosło sukces, kupowali je właśnie młodzi na fali jakiegoś tam powrotu do, prawda, natury, powrotu do, wiecie, to było 66, hipisi, wiecie, ekologia, takie sprawy, nie wiem jak to tam w Belgii wyglądało, no ale w każdym razie piwo się sprzedawało dobrze. W 80 roku otworzył browar Cluis, Brewery de Cluis, czyli chyba to jest jakiś klasztor czy coś takiego. No i niestety, znaczy to mu się tam dobrze kulało wszystko, ale niestety w latach 80. mu się ten browar spalił. Ponieważ nie miał go ubezpieczonego, więc popadł w generalnie duże długi, no i w zasadzie było ciężko. I przyszedł wtedy dobry wujek InBev, który mówi, no panie Pierze, my to od pana kupimy. Tę markę, bo ona już jest znana, ten Hugarden. Tutaj od razu charakterystyczne szkło. To jest generalnie szkło no, beznadziejne. Beznadziejne, to jest tak jak shaker. W ogóle dno. Ciężkie, wszystko ulatuje.
masakra. Trzeba też powiedzieć, że Hoegaarden jest z tego znany, znaczy w ogóle w Belgii są popularne te takie szkła, takie zwykłe po prostu, tak? No, tak jak w innych wielu krajach, po prostu tanie, grube szkło, nie tłukące się, więc może ten. Ciekawostka, ono jest strasznie ciężkie. Tutaj mam wersję na wrocławskie warsztaty piwowarskie, 7. To waży około kilograma. Taki to się nazywa French Jelly, czy coś takiego, czyli francuska galaretka. Nie wiem dlaczego, pewnie jako formę się może używa, nie wiem. W każdym razie można też oczywiście spotkać pokale, sniftery do witów. Każdy browar ma swoje jakby tutaj podejście. No i oni wykupili od niego tego Hoegaardena. No i on wziął kasę, pojechał do Stanów. Pojechał do Stanów, gdzie już się zaczynała piwna rewolucja, ale jeszcze to były początki, i w Austin, w stanie Teksas, założył browar Celis. Brewery Celis. I po kilku latach znowu go sprzedał, tylko że już Anheuser-Buschowi, ale Anheuser-Busch w międzyczasie kupił tego InBev, więc znowu sprzedał jakby do tego samego koncernu. Nie, przepraszam. Nie, nieprawda. Nie do AB InBev, tylko do SAB-Millera go sprzedał. Więc właściwie do Millera. Sprzedał go do Millera w 95, ale coś tam nie szło. Coś tam generalnie nie szło. Miller się tego pozbył w 2002 roku. Kupił to browar Michigan Brewing Company i też to nie szło. I ten browar też się na tym przejechał. Czyli generalnie można powiedzieć, do interesów Pierre Celis nie miał głowy. Zmarł w 2011 roku. Natomiast jest obok Fritza Maytega, obok Jima Kocha z Samuela Adamsa, uznawany trochę też za takiego ojca chrzestnego piwnej rewolucji w Stanach. No i zawdzięczamy mu Witbira. Ale niestety, mówię, biznesu nie zrobił, chociaż 2 razy sprzedał się koncernowi. Notabene, ciekawostka. Później oni te prawa do tego jego piwa, tego Celis White, sprzedali z powrotem do Belgii i w Belgii ważyli piwo jego według receptury z Ameryki. Także pomieszanie z poplątaniem. No ale historia ciekawa. Natomiast wróćmy do samego Witbira. Jak on powinien smakować? Więc Witbir generalnie powinien być bardzo gładki, jeżeli chodzi o fakturę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ono jest mętne, więc jest osad drożdżowy, jest ilość tamtej skrobi pozostałej i bardzo często w zasypie jest około 5% płatków owsianych. One dodają dodatkowej takiej kremowości, więc to ma być piwo, które ma mieć taką konsystencję takiego mlecznego trochę szejka. Przesadzam oczywiście, ale ma być bardzo gładkie, takie smooth. Natomiast ono ma być wytrawne, to znaczy nie może być słodkie. Nie może być słodkie, tylko ma być wytrawne, wręcz kwaskowate. Ono ma być orzeźwiające. Tę kwaskowatość wnosi po pierwsze pszenica, po drugie oczywiście drożdże. Drożdże do piw właśnie belgijskich. Prawdopodobnie w przeszłości to było w ogóle piwo lekko dzikie. No ale te interpretacje, które znamy z XX wieku, już dzikie nie były. Trzecia sprawa, ono jest często z przyprawami, a właściwie z 2 przyprawami. Po pierwsze kolendra. I tu jest ważne, że poleca się kolendrę indyjską w odróżnieniu od kolendry takiej, nie wiem, europejskiej, która może dawać nuty kojarzące się z wędlinami. Mi się nigdy nie kojarzyło z wędlinami, ale wiem, że niektórzy mają takie skojarzenia, że się kojarzy z szynką. Albo takimi selerowymi nutami, to nie jest pożądane. Powinno się kojarzyć właśnie z takimi cytrusowo-pomarańczowymi nutami. Ta kolendra indyjska takie nuty wnosi. No i skórka gorzkiej pomarańczy nazywana Curaçao. To pochodzi od nazwy właściwie Curaçao. Pochodzi od nazwy wyspy, która była częścią Antylii Holenderskich, teraz jest tam stowarzyszona z Królestwem Niderlandów i w ogóle. Więc Curaçao to jest wymowa francuska, ale wydaje mi się, że jeżeli wyspa należała do Holandii, to powinna się ją wymawiać z niderlandzka, tak? Czyli Curaçao.
Curaçao. No często też mówimy w taką zangielszczoną wersję. Polska wymowa jest Curaçao, ale no w zasadzie wśród piwowarów się tego nie spotyka. Te przyprawy dodajemy na ostatnie 5-10 minut do kotła i one mają dawać właśnie taki, no te nuty właśnie cytrusowe. Co jest ciekawe, w Belgii bardzo często witbira, szczególnie nie w jakimś multitapie, tylko w takim lokalu, gdzie no, bez jakichś ambicji wielkich, dostaniecie z cytryną. I to nie jest tak, że tam plasterek Wam tutaj nałożą na rand szkła, nie. Oni bardzo często dają 1/8 cytryny, czyli tak, cytrynę kroją na pół, potem na ćwiartkę i tę ćwiartkę jeszcze na pół. I taką 1/8 po prostu wrzucą w pianę, nie? Także może być tak, że w ogóle nie zauważycie tego, pijecie, patrzycie, cytryna. Ona ma dodawać takiego właśnie cytrusowy charakter, podbijać. Z tą cytryną się nic nie robi, nic tam się nie wyciska, nie cuduje, tylko po prostu sobie pijecie i potem ona sobie zostaje w szkle. Profanacją jest, jeżeli ktoś cytrynę daje do Weissena, ale do witbira jak najbardziej jest to zgodne ze sztuką. Zresztą też obok skórek właśnie tej Curaçao. Można dawać skórki cytryny, skórki słodkiej pomarańczy. Takim ciekawym dodatkiem jest rumianek. On też nieźle gra w przypadku ten. Mówi się też, że można dodawać kumin, czyli kmin rzymski i jeszcze tam jakieś inne przyprawy. Niektórzy mówią o cynamonie, chociaż akurat cynamon to by mi nie grał w witbirze. Co jest ważne, to ma być piwo rześkie, orzeźwiające, cytrusowe, bardzo gładkie w fakturze, ale absolutnie nie może być słodkie, zaklejające, mulące. Ono ma być orzeźwiające, ma być, no wiecie, no tak jak bardzo podobne do Weissena, ale w odróżnieniu od Weissena raczej nie powinno być bananowo-goździkowe. To znaczy, jakieś goździkowe nuty oczywiście tam się mogą, bo jeżeli ktoś ma jakiś szczep drożdży belgijskich, one mogą mieć te fenole, jakiś browar konkretny, ale generalnie to nie jest profil piwa belgijskiego, znaczy witbira, żeby było bananowo-goździkowe jak Weizen. Nie. Ale mówię, niewielka ilość bananów prawie w każdym piwie może się zdarzyć, bo są po prostu estry. Jakaś ilość fenoli też może się zdarzyć, ale witbir powinien być cytrusowy, powinien być taki właśnie lekko przyprawowy, ale właśnie od tej kolendry, a niekoniecznie od chociaż drożdże, mówię, drożdże belgijskie, więc coś tam mogą wnosić takiego. To by było wszystko, jeżeli chodzi. No może jeszcze ewentualnie o ekstrakt. Ekstrakt ja bym powiedział, że od 10 do gdzieś tak 13, góra 14. Chociaż BJCP podaje 11-13. Goryczka niska, gdzieś między 8, 10 a 20 IBU, czyli podobne jak dla Weissena, chociaż moim zdaniem ta skórka gorzkiej pomarańczy też wnosi goryczkę i witbir powinien mieć takie ukłucie tej goryczki, takie ono przełamuje właśnie tą taką słodycz tych pomarańczy i właśnie jest takie trochę jak w toniku, trochę jak w jakimś no, moim zdaniem lekka goryczka, lekko zaznaczona jest na miejscu. Oczywiście witbir w dzisiejszych czasach może być śmielony amerykańskimi chmielami. Mamy wtedy do czynienia z American witbirem, czy jak ktoś to podkreśla, ale oczywiście nie trzeba tego podkreślać. No i oczywiście mamy White IPA, czyli też białe. Tak jak tutaj już mówiłem na początku, że piwo białe, czyli pszeniczne IPA, ale właśnie bardziej w stylu belgijskim, czyli bardziej jest to skrzyżowanie witbira i IPA. White IPA to jest taka hybryda, właśnie nowy styl, który się narodził na przestrzeni ostatnich lat, bardzo popularny zresztą. W Polsce tym przedstawicielem właśnie White IPA jest chociażby, no chociaż on się nazywa Imperial Witbirem, jest Viva la Vita. Właśnie, jeżeli chodzi o przedstawicieli stylu, no to Hoegaarden, jeden z 2-3 koncerniaków, które po prostu szanuję i które naprawdę smakują nieźle. Oczywiście ważne, żeby był świeży. Blanche d'Anamour
To jest belgijski, taki no, też kultowy już Witbier. No i tam w zasadzie no, sporo browarów tego Wita waży. Z Polski bardzo dobry Podróże Kormorana, Witbier. Bardzo fajnego Wita chyba robił Nepomucen też, ale to już jakiś czas temu piłem. Więc to by było wszystko, jeżeli chodzi o Witbiera. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie śmiało w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało właśnie takie na sucho, bez degustacji, degustacja będzie, spokojnie, to dajcie łapkę w górę. Dajcie komentarz, czy taka formuła jest ok, czy jest nie ok, czy przegadana, czy za długo, czy za bardzo pobieżnie, czy za dużo dygresji i tak dalej, i tak dalej. Dzięki za uwagę i zabieramy się za degustację Witbiera z Fortuny.